Cześć wszystkim. Chcę Wam pokazać bardzo fajną rzecz. Nasza firma zaczęła wprowadzać na polski rynek nowe panele. To są takie pulpity do kontroli kamer PTZ od marki Catovision HD Catovision. Powiem Wam, że tak, bardzo sympatyczne rozwiązanie, bo w bardzo dobrej cenie, jakieś 3,5 tysiąca netto, natomiast mega sympatyczne, ponieważ mają wszystkie możliwe standardy, jeśli chodzi o kontrolę kamer, czyli Pelco-D, Pelco-P, Vscover IP, NDI, to co lubimy. Ma bardzo czuły i fajny, taki duży joystick. To nie jest jakiś tani encoder, bardzo sympatycznie to działa. To jest logowane NDI HX, ma upgrade przez USB, podłączenie przez skrętkę, też zasilanie PoE, Teli i tam jakieś jeszcze te żarty żartami, natomiast o co chodzi? Chodzi o to, że mamy bardzo fajny projekt. Projekt polega na tym, że zastosujemy sobie te pulpity razem z tymi kamerami. To są też nowe kamery od Cato. Może niespecjalnie wysublimowanej jakości, natomiast mają bardzo fajny przetwornik Sonego 2 megapiksele. Dosyć szybkie, bardzo sympatycznie działające. Też już klienci je dostali. O, właśnie, mają Teli, co jest bardzo fajne, więc można sobie od razu każdą kamerę zaznaczyć, jak jest na antenie. Bardzo sympatyczne, bardzo fajne. To też jest w okolicach 3,5 tysiąca złotych. O, PoE. W związku z tym możemy pożegnać sobie zasilacz, zapiąć sobie skrętkę, o ile mamy PoE. I też powinna działać. Tada! Cena za kamerę to jest około 3,5 tysiąca netto, natomiast mamy taką promkę, że 2 kamery i pulpit jest za dychę, taki zestaw za dychę, coś jak w Macu. Natomiast o czym jest w ogóle mowa? Mowa jest o tym, że taki zestaw, czyli pulpit, 2-3 kamery, oferujemy klientowi, który zamówił u nas usługę na zdalną produkcję, takie ostatnio modne słowo remote production. Chodzi o to, żeby móc 4 kamery sterować, nie, przepraszam, 3 kamery sterować PTZ i 1 z ręki. No i tu mamy taki problem, dlatego że te kamery i 1 z ręki będą około 20 km od reżyserki. Pierwsze założenie klienta jest takie, że chce spróbować zrobić to po NDI-u. Jeżeli jakość nie będzie mu odpowiadała, to przesiądziemy się na SDI. Dlatego, że te kamery działają jednocześnie i po skrętce, czyli po NDI-u, mogą iść po USB i mogą iść po HDMI, i mogą iść po SDI-u, nawet 1080p50. I teraz tak, żeby zrealizować usługę, czyli ten remote production, jakieś 20-25, będzie kilka lokacji, jedna tam nawet 25 km, 30 od reżyserki, to chcemy je postawić na czymś takim, co się nazywa Barn Color. Barn Color to jest takie pudełeczko marki Barnfind, które jest przetwornikiem światłowodowym na 4 lany. Mamy 3 kamery. Pulpit będzie w reżyserce 20 km stąd. Tutaj zapniemy sobie na tą wolną dziurę jeszcze Dante, czyli na planie będzie mikrofon, będą mikrofony pod Dante i to będzie sobie szło na drugą stronę, tam gdzieś hen do reżyserki. Jak widać, kamerki już się zapięły, już działają. No i jeżeli nie uda nam się tego zrobić po NDI-u, to trzeba będzie się przesiąść na SDI, ale to już będzie w trakcie. Czyli my musimy wykorzystać tego Barn Colora. Dlaczego Barn Color? No dlatego, że my go sprzedajemy, dlatego, że go znamy, ale też dlatego, że nie ma możliwości na innych klockach wykorzystać tylko 2 włókien,
żeby przesłać 4 oddzielne transmisje ethernetowe i 4 SDI. A dzięki Barncolorowi możemy to zrobić. Bierzemy sobie kolejne pudełeczko z zapiętymi SDI-ami i dopinamy do tego połączenia, które już istnieje. Mamy tutaj wolne gniazdo, które nazywa się Cascade. Jeżeli dopniemy sobie teraz wolne końce wychodzące tu z góry, to automatycznie do CWDMA dopinamy kolejne standardy i już nam się zapaliło na zielono i już zasuwa. Dobra, to urządzenie na dole, ten czerwony ethernetowy Barncolor, jest podpięty do światłowodu, który gdzieś tam sobie idzie w świat. Natomiast kolejne pudełka, czyli ten SDI-owy, dopinamy sobie do portu Cascade. Teraz mamy tu kolejny wolny port. Pozwala nam to w przyszłości dopiąć kolejne pudełko, na przykład zielone ethernetowe, albo fioletowe, albo niebieskie, albo zielone, albo fioletowe, które będzie miało 4K, bo musimy być gotowi na to, że klient zechce się przełączyć na 12G. W związku z tym tak naprawdę tylko ta technologia tej firmy pozwala na zrobienie takiej płynnej konwersji w inny standard. Dobra, to mamy to. Idziemy sobie teraz po tych kabelkach, po tym światłowodzie. Na razie treningowo zapiliśmy sobie jakiś tam 15-20 metrowy światłowód, ale jeżeli podepniemy tu już na gotowej infrastrukturze, to będzie za 20-30 km, 25 działać tak. Widzimy w tej chwili te 3 kamery. To nie jest kład, który jest robiony przez Barncolory. Broń Boże. To jest robione przez nasze monitory Siteka. To są monitorki, które mają wbudowane kłady. Można jednocześnie oglądać 4 kanały wejściowe, ale każdą kamerę indywidualnie można sobie obejrzeć. Natomiast fajne jest to, że monitor pokazuje nam w kładzie. Dzięki temu po drugiej stronie w reżyserce od razu widzimy wszystkie kamery, które przyjdą, więc mamy gotowy multiviewer, bo to jest to, co przyszło nam z tych drugiej strony od kamer. Wygląda to mniej więcej tak. Kamera pierwsza, druga, trzecia, ale monitor jest przelotowy. Dzięki temu może sobie realizator podpiąć swój mikser wizyjny. Będzie miał tutaj jeszcze 4. kamerę. Tam dopnie jeszcze podante mikrofony. Można też dopiąć teli z miksera, tak żebyśmy wiedzieli, która kamera jest ewentualnie wybrana. Oczywiście założenie jest takie, że monitor ma być zasilany bateryjnie. Tu jest zasilany tak po kabelku. Te monitory od razu na plan są robione w case'ach, więc mamy i opcje w case'ach, i opcje nabiórkowe. No i tyle w zasadzie. Mamy POE, mamy sterowanie kamer, mamy... sterowanie. Weźmy sobie, zapnijmy ten pulpicik. Gdzieś tu była do niego skrętka. Pulpicik ma wyświetlacz, na którym możemy sobie wszystko pokonfigurować. Bardzo fajny, bardzo wyraźny. Jakaś lampa tu świeci. No, odpalaj się. O, to co mi się podoba. Zwróćcie uwagę, że klawisze są podświetlane. Uwielbiam to. Po prostu w nocy gdzieś człowiek pracuje w reżyserce, jest trochę ciemno, natomiast ma szybkie dojście do przełączania. I możemy zobaczyć, jak to sobie działa teraz. O, to jest bardzo fajna rzecz, na którą klienci zwracali uwagę, że w różnych pulpitach i różnych kamerach... O, nie wybrałem sobie strojnia. Dobra, zestroiła się. Jest problem z synchroniczną panoramą i w górę, i w poziomie, i w pionie, a tutaj zwróćcie uwagę,
Trochę mi nie wychodzi. Robimy tak. No, może sobie wrzucę tą trójeczkę na full screena. Ok. No dobra. Działa. Tak to wygląda. Bardzo sympatyczny set za bardzo rozsądne pieniądze. A propos pieniędzy, to monitor od razu fabrycznie w case'ie z wbudowanym kładem 3G z waveformem. To jest też około 6000 zł, więc psie pieniądze, ale w bardzo przyzwoitej cenie można mieć bardzo sympatyczny set do pracy w remote production. Miłego. Cześć.